Witajcie, 15 lipiec jest. Jakoś tak wyszło, że arbuziaki zaczęły się pojawiać, takie ciut większe. Jakoś tak nie zapamiętałam, by były widoczne jako zawiązki małe, więc czas zacząć podpisywać. Blisko arbuziaczka będę przyczepiała taką fiszkę, etykietę sadowniczą z datą zawiązania się owocu. No ale w niektórych przypadkach nie będę wiedziała, kiedy się zawiązał arbuz, więc mniej więcej cofnę się ileś dni wstecz. Do tej pory używałam takich etykiet sadowniczych. To 500 sztuk było na rolce. Połowę rolki wykorzystałam w zeszłym sezonie. Jeszcze miałam zapasy w zeszłym roku, z jeszcze poprzedniego roku. No i tak przyczepiałam. Bo ja, by zerwać arbuza, liczę ilość dni. Na pewno nie mniej niż 40, ale są takie odmiany, które przy takich temperaturach, jak były w zeszłym roku, potrzebowały 35 dni od zawiązania się owoca, czyli powiedzmy od takiej malutkiej kuleczki, która była już pewna, że jest zawiązanym arbuzem. No i nie odpadała. Więc nie mniej niż 40 dni, tak jak Charleston Great, 55 dni, bo to jest średnio późna odmiana, ale w tym sezonie prawdopodobnie będą potrzebowały więcej czasu, by dojrzeć, gdyż jak na razie dni są zimne, noce również zimne, autentycznie. To wiecie Państwo i u siebie. Ale chodźcie, zobaczmy, co ja mam takiego pięknego. A jeszcze jestem w trakcie przyszpilania pędów. Swoją drogą, tylko że to trwa długo. Jeśli pęd wyrośnie, no w moim przypadku zejdzie na grunt, nie na taki, bo tu zielsko, trzeba by wypielić. W każdym razie na ziemię, to w kącikach liści, tu pęd i liść, gdy przyszpilimy w tym miejscu do ziemi, to nam się ukorzeni, ale muszą być bardzo sprzyjające warunki i długo to trwa. Więc ja ogólnie przyszpilam po to, by nadać kierunek pędom, by się nie splątywały, tak jak tu. Że już jeden wchodzi w drugi, prawda? Tu mamy jedną odmianę o pstrych liściach, tu mamy inną. I teraz zobaczcie. Tu są arbuziki, które już pokazywałam. Odmiana ta ma mieć żółtą skórę. Quen Yellow. Na razie wygląda jak piłka do tenisa. Na 2 pędach 2 arbuziaczki. Na razie nie przewarwiają się na żółto. I na 3. pędzie kolejny. I to jest jedna odmiana. Ale dzisiaj wyszłam tak przejrzeć, czy się coś pojawiło. No i właśnie zobaczyłam taką piękność. I mało tego, należy do odmiany, na której mi bardzo zależy. Takich odmian mam wiele. Ale na tej mi bardzo zależy. Jest ciekawie obserwować fazy rozwoju takowego arbuziaka. O, jaka odmiana. Dokąd prowadzi ten pęd? Proszę. Kongo z 2023 roku. Miałam jeden, jedyny owoc. On ma bardzo ładnie ułożone pasy, smugi. Kształt takiej bardzo pękatej beczki. Tu jest, widzę, maleńki jeszcze, ale nie mam pewności, czy jest zawiązany. Jednakże zapamiętam ten dzień, 15 lipiec. I jemu podpis nadam z taką datą. A ten, no wiecie, jakoś nie mogę sobie przypomnieć. Jeżeli mamy 15, na pewno minęło 5 dni, czyli będzie 10. Ale dam jeszcze 2 dni, czyli będzie 8. I przyczepię etykietę z napisem 8 lipiec, data zawiązania. I
od 8 lipca. Policzę, no w tym tak przypadku 50 dni. Oczywiście trzeba obserwować będzie wygląd skóry, no i całokształt. Zaczyna się złodziać. Mam polyversum, ale nie ma kiedy zastosować go, bo deszcze. Większe, mniejsze, ale deszcze. Proszę bardzo. Te liście należą do odmiany wczesna Dixie. Kongo też takie 2 miało. No i proszę, tu mamy 3 liściory. Czyli już chyba fusarioza. Tu mamy odmianę tak wyglądającą. I już widać kolor skóry żółty. Bo to jest odmiana, która ma kształt owalny i żółta skóra, niewielkie owoce, czerwony miąższ. AR jest wczesna, więc jej tak obserwować trzeba te 40 dni, jeżeli będzie ciepło. O, i coś widzę się zawiązało tam. Spójrzcie. Ten mały. Idziemy. I to jest odmiana kolejna, na której mi zależy, ponieważ wygląd skóry ma jak Charleston Grey, ale jest pękatą beczką. Dziś 15. Zapiszę datę 14, a może nawet 13. Tak, 13 lipiec, data zawiązania. Yellow Baby Elephant. Bardzo ciekawy arbuz z wyglądu zewnętrznego, ale i wewnętrznego. O proszę. I jest jeszcze jeden. Chyba. Tak. O, tu mamy. Tam był ten pokazany, a tu mamy kolejny. I to już pewne, że zawiązany. Ten dostanie dzisiejszą datę. 15. I tak będę chodziła, przeglądała. A tu te pokazane wcześniej. Quen Yellow. Nie ma wiele tych zawiązków, więc na razie pracy mam mało, ale jeszcze przyszpilanie pędów czeka. No i ruszyło masowo zielsko w różnych miejscach, ale nie w arbuzach, bo tu już jest oporządzone. Na razie 20 stopni w dzień, 22, 18, no 24 w porywach. Nocy 12 stopni, 10. A jest 15 lipiec i teraz nadchodzi fala deszczy. A tak jak widać sadzonki wyglądają. Dopiero zaczęły wzrost, dopiero się kwiaty pojawiają. Jeszcze chodźmy do jednego owocka. Ale zobaczmy, jak ogórek wygląda w dniu dzisiejszym. Pokazywałam go w jakimś filmiku, jednym, drugim. Raz był dedykowany film tymże ogórkom. Kują jak diabli. Tu jeden jest taki, kolor ma. Ale to jest ta sama odmiana. Tak mówi podpis. Tych samych nasion. Tutaj. Za kilka dni już będę zrywała ten. Myślę, że on się nadaje do zbioru, bo coś mu tu brązowieje jakoś. A tu kolejne kolczaste diabełki. I tam gdzieś też jeszcze sałatkowe. I tu taka faza jest rozwoju. Które są 3 odmiany, z czego gagon tam dopiero ma jeden, jedyny zawiązek. Gdzież on był? Tutaj. Jedyna sadzonka, odmiana gagon i taki na razie jedyny ogóreczek. A tu jest odmiana 3. Chworobostiki i on dopiero ma takiego ogóreczka małego. To co, przejdźmy już przez foliaczek z pomidorkami.
A tę oto stronę i tu niewiele się dzieje. Sadzonki, które kilka dni temu przesadzałam, na razie jeszcze swoje muszą odchorować. Dopóki się nie przyjmą. Jeszcze jutro. Tu mamy inną sadzoneczkę. Ona już przyzwoita jest. I proszę, arbuzik przed nami, odmiana. O, widzicie, już tu trzeba pęd uporządkować, żeby mi tu chaosu nie wprowadzał. Ale one się wąsami szczepiają, listkami. Dobrze, to teraz arbuzik wielkości piłki do ping-ponga. Odmiana o nazwie, idziemy za pędem Duahau Ruobank o żółtym miąższu. Dobra, tam to się nic nie dzieje. Słaby ten sezon, no trudno. Niektórych odmian już nie będę miała, bo nasiona mi zużyły się, a nie są do zdobycia tak sobie, hop siup. Więc pewnie zaprzepaszczone zostanie te nadzieje. I tu skończę widokiem na takiego arbuzika. Większy od piłki do ping-ponga. To już jest małe jajo. Rozmiar M. Primagold o żółtym miąższu. No patrzcie, tego nie przesadzałam. Araszan nie chce rosnąć zupełnie. 1,5 miesiąca prawie od posadzenia. No, dobra. Oho. Podróbcia przyszła. Znowu mnie śledzi. A zaczyna kwitnąć przepiękna lilia. Taka pełna, podwójna. Piękna jest. Jest podpis do niej. Azjatycka pełna nazywa się Double Lady. Podwójna pani. Pierwszy kwiat. Co, podróbciu? Już nie znajdziemy owoca. Ale widzę coś różowego. Coś różowego. Ślicznego, cukierkowego. Groszek pachnący. Ale jaki wielki ma kwiat. Miałam je puścić, by się pieły i nie ma czasu na to wszystko. O proszę, tu też zaczyna się już objaw piętnięcia fusarioza. Najbardziej powszechna chyba choroba. O Jezu święty, o Jezu święty. O raju, źle widzę ten sezon. Lemon drop. Tak wcześnie to jeszcze mi nie obumierały. Do bani, do D. To wszystko. Naprawdę do niczego. No ale nie uprawiać ich nie potrafiłabym. Brakowałoby mi tego ogromnie. Więc będę się tak co roku męczyć i coś z tego mieć. Ale zawsze mniej niż się spodziewam. A tu kanna coś robi dziwnego. Tak jak rok temu. Tylko rok temu rosła tu o bordowych liściach, a teraz o zielonych. I co? Uniosła agrotkaninę, bo pewnie tam pęd chce rosnąć. Gdzieś tu. Tak, tu jest szczuka. O, dobra, ten pęd. Teraz może rosnąć. Więc nie sądzę, żeby to Polyversum pomogło. No, kolejna sadzonka.
Nic dziwnego, zimno. Jako pierwszy zachorował Blakey. Tu ma mały arbuzik. Co podróbciu? Wierna towarzyszko od zeszłego roku. Byle jak jest podróbciu. Tak, naprawdę. Byle jak. Poradź coś, koteczko. Podróbcia? Poradzisz coś? Patrzę, czy jeszcze nie znajdę jakiegoś sporawego arbuzika. O, za to ta odmiana też choruje. Też choruje, tak, w głębi również. Tak, była tam, gdzie ja. Omija. Co, wychodzimy? Dobra, chodź podróbciu, żegnamy się i jedziemy. I idziemy. Panie, niebawem pielęgnie. Już mi zarosło moją małą górkę, którą stworzyłam i nie widać. Tu głównie widać zielsko, poza momentami kolorków. Tu są byliny, które przesadzałam w tym roku. No i jednoroczne cynie i nie tylko. Ale na razie one są widoczne. A tu pasternaki, które też muszę obciąć już. Zostawić tylko na nasionko. Dobra. Cześć. O, zakwitła mi ta roślinka od mojej znajomej pary. Pozdrawiam Was. Zapomniałam nazwy. Chyba nie gazania. Ta druga. A czyja fiszki? Zaraz momencik. Jak to się nazywało? Tu haber jest zagłuszony. O, jest. Dimorfoteka 26 marca siana. Tak troszkę wygląda, jakby nagietek to był, ale nie. To niedawno rozkwitła. Dimorfoteka. Są różne kolory podobno. To są jej liście. Takie troszkę jak mak. Jakby już zamyka kwiatuszki. A to tytoń ozdobny. Samosiejka. Nasionka przetrwały w tej kastrze zimę i wykukiełkowały. Drugi kolorek. Orliki też spokojnie w kastrze wytrzymały. I co? Rozkwitł, zobaczcie. Chryzantema rozkwitła, tak jak rok temu w lipcu. Też ta sama jako pierwsza zakwitła. Tak w tym roku również. I ona będzie kwitła
aż do przymrozków, dopóki mróz nie zetnie jej liści, nie zczernieją. Ale to jest chryzantema, która zimuje. I tym widokiem pozdrowię Państwa. Kupujcie chryzantemy zimujące. Są na Allegro malutkie sadzonki, chyba po 15 zł, tak mniej więcej, i droższe. Ale spoko, zimują naprawdę, bo ja kupowałam. Tak, idziemy. Chodź.